Dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę po Wietnamie, także zaczynamy dzisiejszą wycieczkę Muzeum Wojny, tak? Pozostałości wojennych. Więc zobaczymy, co oni tutaj oferują. Można nawet zapłacić kartą bilet, więc spróbujemy ogarnąć. Dwa bilety 80 000. Którą kartą? Tutaj Visa, Mastercard, Google, Apple Pay. No zapłacimy kartą. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Wbiliśmy już tutaj do środka, no i mamy pierwsze jakieś eksponaty. Tutaj mamy jakiś helikopter, czołgi, z tej strony też jakieś tutaj samoloty wojenne. Tutaj mamy US Air Force. Zaraz przeczytamy, co to jest. F5A. Lekki naddźwiękowy myśliwiec. Wbijamy do środka popatrzeć. Ale jeszcze tutaj można to obejść wszystko na zewnątrz. Tutaj taki czołg. M48 Patton używany przez USA oraz Armię Wietnamu Południowego. Tutaj kolejny M41 Walker. buldożer. Amerykański pojazd saperski M728 Combat. No i później tutaj mamy takie działa. Amerykańska Hubica M114 155 mm. Tu jest jakieś działo M107 175 mm. Coś takiego. Tu mamy takiego helikoptera. Tutaj też coś takiego. Te tabliczki gdzieś tu powinny Douglas być. A1 Sky Rider. I tam jeszcze coś takiego. Cessna A37 Dragonfly. Nazywa się UH-1 Hej. Tutaj mamy jakieś samochodziki. Takie jeepy wojskowe. Tak się to tutaj prezentuje. A tutaj wchodzimy chyba do celi. Czy co to tutaj było? No climbing. Tu mamy gilotynę. Idź, połóż tam głowę. Tam. Zobaczymy, czy działa. Tutaj takie klatki. Zobaczcie, tutaj są cage used for the prisoners in group. Także grubo. Czego się wystraszyłeś? Pojedyncza cela izolacyjna i metody unieruchamiania więźniów. No ale czemu się wystraszyłaś? Nie wiem, bo śnieg. Tutaj jest tak zrobione, że dach był szklany, albo jak widać po prostu otworzony i było widać tych więźniów wysoko. Trzeba teraz zejść
Karna cela izolacyjna. Więźnia trzymano tu na betonowej płycie przykutym metalowym jarzmem. Tutaj mamy jakieś narzędzie tortur. Ogólnie jak ja na to patrzę, to lepiej, żeby tego typu czasy nigdy nie wróciły, bo to jest totalna masakra. Tu też jeszcze mamy jakąś celę otwartą. Idziemy dalej. O, tu się przechodzi i mamy jakieś bomby. A, ale to z tej strony wyszliśmy. Idziemy dalej pooglądać. Teraz tu do środka. Tutaj mamy mapę Wietnamu 54 do 75. A my jesteśmy w Saigonie. Zaraz go znajdę, tylko nie widzę. Tutaj. Chi Hoa Prison, jedno z najbardziej znanych więzień w Wietnamie Południowym. Archiwalne zdjęcia pokazujące aresztowania, przesłuchania i procesy. Zdjęcia byłych więźniów politycznych, którzy brali udział w jednym z największych zorganizowanych buntów. Co to? Tutaj wchodzimy. Mamy jakieś projekcje projektora. I to jest od góry te cele. Tutaj mamy kolejne rzeczy, na przykład zobaczcie, jedzenie chyba podczas wojny tutaj w Southern Vietnam, także można zobaczyć, co się tutaj działo i jak to wyglądało. Są takie tabliczki porobione. Tablice opisują kolejne etapy: wybór, moczenie ziaren, wysiew nasion do szkółki, przygotowania i takie tam. W czasie wojny państwa Europy Wschodniej, w tym Polska, Czechosłowacja, Rumunia, NRD i ZSRR, organizowały demonstracje, zbiórki medyczne i akcje dla wsparcia Wietnamu. Protesty przeciwko wojnie w Wietnamie odbywały się na całym świecie, w Kanadzie, USA, Meksyku, Argentynie, Tanzanii, Algierii i wielu krajach. Historię o tym, jak Amerykanie rozpylali jakiś szkodliwy środek w Wietnamie, żeby truć ludzi. Tutaj mamy wynik tego spryskiwania tym Agent Orange. Tacy ludzie się niestety później rodzili.
Amerykańska deklaracja o wolności i dążeniu do szczęścia zestawiona z obrazami wojennych zbrodni oraz niewybuchami używanymi podczas konfliktu. Grupa komandosów Navy SEAL, jedni z najbardziej elitarnych w armii USA, dowodzona przez porucznika Boba Kereya, dotarła do osady numer 5 w wiosce Than Pong. Odcięli głowy 66-letniemu Bui Van i 62-letniej Lu, a następnie wyciągnęli troje ich wnuków z kryjówek w kanale, dwoje dzieci zabili, jedno rozpruli. Później komandosi przeszli do schronów kolejnych rodzin, gdzie zastrzelili 15 cywilów, w tym 3 kobiety w ciąży oraz rozpruli kolejną dziewczynkę. Jedyną ocalałą była 12-letnia Bui, która została ranna w stopę. Dopiero w kwietniu 2001 roku amerykański senator Bob Kerrey przyznał się publicznie do tej zbrodni. I jak widzimy, to tutaj mamy pozostałości po tej wojnie, czyli karabiny, różne działa, nawet jest tutaj jakaś bazuka. Ogólnie ja starałem się tam nie rozmawiać, nie nagrywać, aby po prostu uszanować to miejsce oraz ludzi, którzy tam chodzą, więc teraz dogrywam kilka rzeczy, aby po prostu nie było to w takiej całej ciszy. Mam nadzieję, że taka opcja tutaj vloga Wam się podoba. No jest to miejsce historyczne, gdzie warto jednak troszkę poczytać, dowiedzieć się na temat tej historii. Ja Wam tutaj zostawiłem tabliczki, więc możecie sobie z nich skorzystać. W tym muzeum jest mnóstwo zdjęć, ilustracji, no i tak jak widać eksponatów, które zostały po tej tragedii, która się wydarzyła w Wietnamie. Dajcie znać, czy coś ciekawego dowiedzieliście się z tego vloga, no i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Teraz jesteśmy w kolejnej miejscówce, niedaleko tamtej. Tutaj mamy Pałac Zjednoczenia. Tutaj się kupuje online bilety. Można zeskanować, kupić bilet i wchodzić. W środku też można kupić bilety, ale tutaj trzeba wejścia. Mamy kasy, ale mamy też takie, no właśnie, tablice elektroniczne. Technologia. Można takim autkiem sobie pojeździć, ale Liza kupiła nam bilety bez autka. Za biedny. Tak to tutaj się prezentuje. Tam jeszcze są jakieś czołgi, widzę. Taka sala jakaś. Przeczytamy, o co chodzi. Jakie telefony tutaj mieli, zobaczcie. Kto pamięta takie telefony? Gesundheit. Prezydenci miał meeting. Tutaj mamy salę do meetingów. Tutaj kolejna sala. Jakiś office. President's Office. Także biuro prezydenckie. Tutaj mamy jakiś turecki dywan. Jednak się pomyliłem. Dywan jest tutaj z Hongkongu, zobaczcie. Tutaj kolejne pomieszczenie. Tutaj mamy jakieś drzewa bonsai. Takie coś sobie tutaj w środku budynku wymyślili.
No i też tutaj mamy apartamenty mieszkalne. Zaraz wam to też tutaj pokażę. Tu się gdzieś przechodzi. O, tutaj też jakiś stoliczek. Apartamencik. Coś takiego. Tutaj też pokoik. Brother, sit there. Just say the first and bedroom here. That's all good. And you can run my house. Tutaj wyjdziemy na balkon. Pach. Tutaj mamy wiceprezydent office. Takie sobie biuro. Oh, vice president office. The office. Oh, she's the wife. His wife or she's the vice president. Kodami do prezydenckiego pokoju. To chyba jakaś garderoba, zobaczcie. A tutaj mamy bedroom. O, ładne, kilka metrów to miało. A tutaj też jakieś korytarze. Ogólnie to można się tu zgubić. Mnie zawsze interesują toalety. Jak to wyglądało. Fajny taki kolor PRL-owski. Jesteśmy jeszcze piętro wyżej. Tu takie okna i widoczek na bok. No, idziemy. Duży budynek. Tutaj takie coś. Tutaj lądowisko do helikoptera i helikopter nawet zostawili. No, bawili się kiedyś. Tutaj mamy jakąś salkę kinową chyba, albo konferencyjną. Nie no, kinowa, bo to zobaczcie, jakieś są tutaj sceny. Tutaj mamy salę przyjęć. Także taka sala bankietowa, restauracyjna. Tu mamy bibliotekę. Ciepło. Ten wiatrak też chyba z tamtych czasów jest. Dobrze myślałem, że to jest kino. Także z drugiej strony teraz jesteśmy. Jeszcze mają bilarda i jakiś ten fortepian. Ogólnie Wietnamczycy bardzo mocno grają w bilarda. Tak jak byliśmy z tymi znajomymi, to mają klub i sobie pykają w bilarda. Pobłądziliśmy trochę, ale wyszliśmy tutaj na dach. A zobaczymy, co to tutaj jest. A, dobra. Tu jest ten helikopter. Tak to tu się prezentuje. I jeszcze jakiś sklep. No jesteśmy teraz w fajnej miejscówce, że ten helikopter można sobie tutaj obkręcić. Zrobiliśmy sobie tutaj przerwę na kawę.
Liza ogarnia pieniądze, czyli te 1000, bo to ciężko jest tutaj poogarniać. Mam bałagan tu pieniądze. Wjechała kawa, tutaj solona, ale to jest też taki kogiel-mogiel, jakby białko z właśnie ze śmietanką i z solą. Liza już od razu mi zjadła. Ty masz coś na brodzie. To ta pierwsza była obrzydliwa. No, ogólnie mieliśmy pierwszą kawę i była bardzo słona. To w tym właśnie, w tym bloku, gdzie były wszystkie restauracje w tych pokojach, czy tam w tych apartamentach. Apartament z coffee, coś takiego. Tam masakra. A te wszystkie inne, następne kawy są dobre, więc to, że za pierwszym razem nie smakuje, nie znaczy, że potem będzie nie smakować i że traficie też coś niedobrego, więc także ta jest spoko. Tu jeszcze mamy kuchnię. No jak w hotelu. Wszystko ładnie opisane. Jakie duże łoki mają, o. Mamy souvenir shop. O, tu nawet auto sobie wcisnęli. Jeepa. Też amerykański. Ty, fajne mieli kiedyś te maszyny takie, nie? Kurczę. Tu kolejne auto. Stary Mercedes. Stary Mercedes z 1960. Zobaczcie. W110. No i w końcu mamy tutaj ten bunkier. Tutaj tak to się też prezentuje. Tu też jakiś office w bunkrze. Message correction. Tu jakieś długie korytarze. No i tu mamy jakieś telegraficzne rzeczy. Zobaczcie. Gates. Stare jakieś urządzenia. Komunikacja. No, można się tu pogubić. Tutaj też coś. Radio. Receiver. Tutaj jakaś radiostacja. Tu też. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś maszyny do pisania. Tu też jakieś biuro. Tu coś jest under construction. No i tutaj też jakieś pomieszczenie, jakaś sypialnia. President's bedroom. Tutaj mamy w bunkrze. Tutaj mamy prezydencki room. No i jeszcze się tutaj schodzi niżej. Ogólnie to tu jeszcze coś robią, tam malują. O, tutaj też nic nie widać. Coś takiego. Idziemy do góry. O, tu byliśmy, no to myśmy tam kółko zrobili i przeszliśmy tą drogą. Wracamy. To by chyba tyle było, jeśli chodzi o ten budynek.
Jeszcze myślę, pójdziemy sprawdzić jedno miejsce, żeby sobie zwiedzić. Zobaczymy, co tam jest. Ale mi ciepło, zdyszałem się. No i tutaj wychodzimy do tej naszej kawiarni. Tutaj podobno mamy katedrę Notre Dame, ale jak widać jest po prostu tutaj renowacja. Więc widać tylko tyle, a tutaj mamy rusztowania. Więc za bardzo nie zobaczymy, o co tu chodzi. Jedynie co, no to tutaj na przykład widać sobie na obrazku, jak to wygląda. Podejrzewam, że to. I tutaj kolejny obrazek. Tutaj mamy jakąś szkołę z dzieciaczkami, jak widać. A tu Liza. Moi koledzy tu są. Gołębie. Tu po drugiej stronie mamy pocztę, a tutaj mamy, zaraz przeczytamy, o co chodzi, ale jakieś chrześcijańskie klimaty. Ora pro nobis, coś takiego. No i tutaj mamy te dwie wieże, ale są w remoncie, więc za bardzo nic nie zobaczymy. A tam jest poczta, taka duża. Idziemy zobaczyć. No i już jesteśmy po drugiej stronie. Zobaczymy, jak ta poczta wygląda w środku. Trochę turystów tutaj jest, jak widać. No a budyneczek prezentuje się w ten sposób. Nie dość, że poczta, to jeszcze zrobili z tego dość mocno turystyczne miejsce, jak widać. Liza mówi, że tutaj akurat są tanie pamiątki. Można kupić taki rower, o, takie rzeczy. To chyba akurat mało ma wspólnego z Wietnamem. Tutaj też jakieś suweniry mają. Tutaj mamy taką mapę. I tu pewnie były okienka, ale teraz zrobili z tego sklepiki. A tu dalej mamy czynną pocztę, jak widać. Można pewnie wysłać jakieś kartki. Ogólnie z tego, co patrzyliśmy, to ludzie sobie wysyłają kartki z Wietnamu do rodziny. Więc można coś takiego tutaj zrobić. Wszystko funkcjonuje. Tutaj znowu mamy taką miejscówkę, gdzie są same księgarnie. O. Tu mogą was namalować. Siadaj, Liza. Namalują cię, chodź. No chodź, namalują cię. Przy okazji przyszliśmy tutaj jeszcze do takiego znanego miejsca, czyli mamy takie bagietki z takim mięsem. No i tutaj oczywiście to się wszystko grilluje. I takie street foody są tutaj właśnie w Wietnamie, przy ulicy. No i tu też już, jak widać, ruch się zaczął na ulicy. Dziwny. Jeszcze dzisiejszy dzień trzeba zakończyć masażem i to chyba będzie tyle. Jak się uda, to jeszcze nagram miejsce, gdzie pójdziemy na masaż, żebyście mogli sobie zobaczyć. Golden skies that softly rise, waves that sing as time flies, palm trees swaying in the breeze, a world unfolding with such ease, mountains tall with whispers low, endless paths where dreams can grow. Footsteps trace the earth's embrace,
sumie masaż był grany, ale dodatkowo dzisiaj jeszcze stwierdziliśmy, że pójdziemy przetestować McDonalda w Wietnamie. Podobno ma dobre opinie, więc zobaczymy, co tam serwują. Zobaczymy i może coś zamówimy. Ogólnie to tutaj jest Burger King, ale ma podobno złe opinie, McDonald's lepsze. Więc my przejdziemy się po prostu do McDonalda. A tutaj pokażę Wam autobus, gdzie ludzie po prostu w nim śpią. Jest taki autobus, on jedzie dość daleko i to jest autobus sypialny. Zobaczcie, tutaj macie takie miejscówki, gdzie normalnie kładziesz się spać i sobie pykasz, więc nice. Nic, idziemy do Maka. Mamy McDonalda, także wbijamy do środka. Zobaczymy, co tu ciekawego do jedzenia mają. Tu mamy tablicę i będziemy patrzeć, co oni tutaj ciekawego mają. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Także dzięki za oglądanie no i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć! Silence as the bracelet through her hair. Soft sun flare on a sunburned cheek. Valley opens out before her eyes. Freedom when you know you're always loved. It's a drone flying through a sunset over mountain paradise divine. And when it falls, you'll run to catch it. You hold it, footage, and all close until you die. Only once in a lucky life will something make you feel that alive. Place of endless youth, everlasting. Pretend at least for our last night laughing. Contagious as salvation, distance till damnation. Drone flying through a sunset over mountain paradise divine. And when it falls, you'll run to catch it and hold it floating in a footage and no close until you die. Only once in a lucky life will something make you feel that alive. Place of endless youth, everlasting. Pretend at least for our last night laughing. Contagious as salvation, distance till damnation. Truly once in a lucky life, something make you feel that alive. We knew what it all would signify. Humans are savages born uncivilized. Always believed in backup plans. This one for that once in a lifetime chance. It was a drone flying through a sunset over mountain paradise divine. When it falls, you run to catch it. You hold it, footage, and all close until you die. Only once in a lucky life will something make you feel that